Cześć, ja jestem Kawiak Jones i witaj w 8. odcinku najdłuższej serii na tym kanale, w której pokazuję, jak spędziłem ponad 100 godzin w paryskich katakumbach. W tym odcinku wyjaśnię, jak to jest, że się nie gubię, mimo że jeszcze nigdy tam nie byłem. Opowiem też dużo o francuskiej policji i mandatach pod ziemią. A na sam koniec dowiesz się, dlaczego jeden ze stróżów prawa był tak poważany, że z okazji przechodzenia na emeryturę sami katafile zorganizowali mu imprezę pożegnalną. Zapraszam do oglądania. W ogóle ten film będzie arcywybitnie z dupy strony, nie? Tu się po prostu nie da iść tyłem i nagrywać mnie z przodu. A nie ma też czasu na to, żebym stawał ciągle i się zatrzymał na gadanie. Także sorry, ale w tym filmie, znaczy generalnie w całej serii chyba o katakumbach paryskich, no oglądacie się mojej dupy jak jeszcze nigdy dotąd, nie? Kolejny odcinek zaczynam trochę wcześniej niż myślałem. Myślałem, że zacznę go trochę później, w dalszych partiach i tak dalej, natomiast trafiliśmy tu na te schody. Na mapie jest to oznaczone jako escalier, to chyba są właśnie schody znaczy. W każdym razie wyjścia tutaj nie ma, natomiast być może jeżeli uda nam się dojść na samą górę, to złapiemy tam zasięg i chociaż dowiemy się to z naszym kolegą Bartkiem, który właśnie próbuje odebrać mój telefon z przedmieści Paryża. Gdyż nie wiem, czy pamiętacie, czy wspominałem o tym w poprzednich odcinkach, ale 5 minut po wejściu zgubiłem telefon, pierwszy raz w życiu. Mam nadzieję, że jedyny. I najlepsze jest to, że ktoś ten telefon znalazł i się do nas odezwał przez WhatsAppa i tak dalej. No i ta osoba jest teraz 30 km poza Paryżem i trzeba się po prostu do niej dostać, żeby ten mój telefon odebrać, nie? Także potrzebujemy się dostać do zasięgu, no i być może właśnie te schody doprowadzą nas do miejsca, w którym ten zasięg będzie, nie? Żeby nie nosić niepotrzebnie plecaka, zostawię go sobie tutaj. Dobra, wejścia nie ma. Wygląda to tak. Nie, żebyśmy liczyli na to, że jest tu jakieś wejście, nie? Bardziej liczyliśmy to na to, że uda nam się złapać sygnał. Także Jose, wskakuj na moje miejsce i próbujemy. Po prostu czasami, jeżeli jest jakaś metalowa część w głąb w ziemi jakby wtopiona, to przez to można po prostu złapać zasięg. I dzięki temu po prostu udaje się czasami złapać zasięg w podziemiach. Wczoraj mieliśmy zasięg 20 metrów pod ziemią, ale to tylko przez tą rurę. To było wczoraj czy przedwczoraj? Wczoraj rano jeszcze. Ta w ogóle strefa czasowa tutaj to jest zupełnie inna niż wszystko. No i najlepsze jest to, że od kiedy wyleciałem z Berlina jeszcze ani razu nie widziałem słońca. Bo za każdym razem jak wychodziliśmy o zmroku, no wtedy zawsze lepiej. I wchodziliśmy z powrotem o zmroku i po prostu nie widziałem słońca już chyba trzeci dzień. Powiem Ci tak, no zasięgu niestety nie mamy, ale możemy zrobić połączenie alarmowe. Alarmowa, ale to i tak się nie dodzwoni do Bartka. No raczej nie. No i tyle, weszliśmy 20 metrów po schodach na górę tylko po to. No ale sprawdzić było warto. Nie kombinować. Nic, pakujemy się na dół. Wejścia takie jak to są regularnie otwierane przez katafili i zabetonowywane przez miasto, co też widać po sposobie zamknięcia. Gonitwy pomiędzy miłośnikami podziemnych przygód a policją są tak dynamiczne, że map z oznaczeniami dostępnych wejść nie ma nawet sensu aktualizować. Już po moim powrocie z katakumb 2 włazy, z jakich korzystałem, zabetonowano, a pewnie kilka innych, o których nie wiem, zostało otwartych. Właz rekordzista był w ciągu jednego tylko tygodnia 20 razy zaspawywany przez policję i otwierany przez katafili. Namierzaniem nowych wejść zajmuje się specjalny oddział paryskiej policji, utworzony w 1979 roku. Co ciekawe, zakaz przebywania w katakumbach wprowadzono w 1955 i prawie 25 lat zajęło miastu zrozumienie, że nikt się do tego zakazu nie stosuje i że trzeba utworzyć jakąś jednostkę patrolującą także i ten, zdecydowanie mniej oczywisty, ale ciągle obszar miasta. Od tamtej pory stróże prawa regularnie schodzą pod ziemię, rozdając mandaty napotkanym odwiedzającym. Z opowieści katafili dowiedziałem się, że należy zawsze mieć przy sobie paszport na wypadek spotkania kataflix, bo tak katafile nazywają podziemnych policjantów. Uprzedzono mnie również, że policja najbardziej ściga śmiecących pod ziemią oraz graficiarzy, oraz że nie ma taryfy ulgowej dla turystów z zagranicy. Standardowy mandat wynosi co najmniej 60 euro i może w ekstremalnych przypadkach skończyć się nawet procesem przed sądem policyjnym. O wiele droższe jest wchodzenie do i z katakumb przy wykorzystaniu tuneli metra. Wtedy grzywna rośnie do prawie 4000 euro i nawet 6 miesięcy w więzieniu. Dobra, generalnie sytuacja wygląda tak, że zeszliśmy z tego na dół. Wiemy, gdzie jesteśmy na mapie, ale musimy zobaczyć, który tunel prowadzi gdzie. I tutaj mamy za mną to koło, które właśnie teraz minęliśmy. No ja się zastanawiam, czy nie powinienem wyciągnąć teraz kompasu i sobie sprawdzić, ale chyba nie. Chyba jednak nie będę potrzebował, bo jeżeli za mną jest to koło, tu jest ta studzienka, to mamy tutaj jedno przejście i tam... Możemy tam pójść? Możemy może nawet.
To są tylko kraty pozaznaczone. Wtedy wrócilibyśmy inną drogą niż przyszliśmy. No spróbujemy. Dobra, ty. Co może pójść nie tak? Jeszcze tak a propos komentarzy. To moim zdecydowanie ulubionym komentarzem są te, jak ktoś pisze, a już nawet nie wiedziałem, że tak młode osoby mnie oglądają, ale jak ktoś pisze, że jutro ma kartkówkę, a zamiast się uczyć, to ogląda moje filmy, bo kiedyś dokładnie ja tak robiłem, tylko z filmami innych ludzi, innych tych. Ale najfajniejszy komentarz to jest ten, w którym ktoś napisał, że jeżeli ktoś mnie do tego zmusza, to mam mrugnąć w pierwszej minucie filmu, nie? Także informuję kolego, że twój komentarz jest chyba moim zdaniem jednym z lepszych, jakie były. Poza tymi oczywiście, które tam w jakiś sposób no, są po prostu miłe i piszą szacun i tak dalej, co też bardzo doceniam. Ale ten kolega, ten komentarz od ciebie to po nim chichrałem chyba z 10 minut. I niestety nikt mnie nie zmusza, aczkolwiek sam pomysł, że ty na to wpadłeś, no to szanuję, nie? Również spora część katafili szanuje podziemną policję. Pomiędzy stałymi bywalcami tych podziemi i stróżami prawa istnieje jakiś niepisany układ, gdyż starzy katafile najczęściej nie dostają mandatów, a i znane są przypadki współpracy pomiędzy policją a katafilami. Jednym z głównych obiektów zainteresowań obu tych grup są turyści. We were exploring. Yeah, we just wanted to see some new rooms. I've heard a lot about the catacombs and I like the art, but it's my first time down here, so. Jedni nie chcą ich w podziemiach, które uznają za swoje, a drudzy nie chcą, by nieprzygotowanym turystom coś się stało. Tak jak 2 nastolatkom z 2017 roku, których znaleziono dopiero przy pomocy psów tropiących. Młodzi poszukiwacze przygód przez 3 dni błąkali się po labiryncie tuneli, szukając wyjścia. 16- i 17-latek zostali umieszczeni w szpitalu w związku z wychłodzeniem organizmu zwanym hipotermią i mogą mówić o sporym szczęściu, że ich ktoś w ogóle znalazł. Ta dziewczyna też miała dużo szczęścia, bo spadając do szybu złamała tylko nogę, a nie kręgosłup. A to przypadek z ostatniej chwili, bo z dnia, w którym montuje ten film. Niestety, podziemna policja na nic się nie zdała, gdy sprytni włamywacze przewiercili się z katakumb do prywatnej piwnicy, z której w 2017 roku zrabowali 300 butelek wina wartych prawie $250 000 euro. Tam w prawo są dalsze tunele, ale my lecimy w lewo do głównej drogi i później będziemy mieli chyba kilometr prosto. Tak, krata jest, zgadza się i za kratą powinien być długi tunel. No i jest. Kolejna taczka, nie? Skąd tutaj tyle taczek, nie? Dobra, teraz włączamy kamerę, bo to nie ma sensu, żebym nagrywał kilometrowy odcinek, zwłaszcza, że już skończyły nam się pytania w głowie, a nie złapaliśmy zasięgu, żeby pobrać ten plik ze zdjęcia z tymi komentarzami. Także zobaczymy się za jakieś, nie wiem, 15-20 minut, jak ten długi, prosty odcinek już przejdziemy. 500, 600, 700 metrów prosto, nie? I bez ściemy mamy teraz 700 metrów prosto pod ulicami Paryża, nie? Lecimy, bo to trzeba nadrobić, mamy niecałą godzinę na powrót. No jak zwykle już o tak, że nawet nie daliśmy rady dojść tam, gdzie chcieliśmy, bo pojawiło się fajne zejście na niższy poziom. Ono jest tutaj co prawda zaznaczone. I tutaj, jeszcze tylko zerknę. Aha! A to musi być nasze przejście. Tutaj jest kolejna studnia. A myśmy weszli na wyższy poziom, to dlatego niebieski jest zaznaczony wyższy poziom. Wszystko kumam już. Czy jak myśli, coś mi się tu nie zgadza? A to się wszystko zgadza, nie? Ten tunel to jest po prostu dalej ta prosta rzecz. Ta prosta linia. Tak, tu jest studzienka. A my lecimy dalej prosto. Także polecimy teraz bardzo szybko z takim prostym ujęciem. Postaram się zrobić jakiegoś hyper timelapsa. Oczywiście timelapse wyszedłby o wiele lepiej, gdybym nie zapomniał uruchomić stabilizacji w GoPro. Właśnie dla tej funkcji kupiłem tą kamerę na kilka dni przed tym wyjazdem. I dopiero po 4 dniach nagrywania zorientowałem się, jaki ze mnie gamoń. Obiecuję, że za parę odcinków jakość wideo znacznie się polepszy, a ja mam nauczkę na całe życie. Tak wygląda kawiak po przebiegnięciu 700 metrów w przykucniętej pozycji z plecakiem, nie? Kolega jest bez plecaka, jeszcze chyba z 5 minut na niego poczekał, bo tak zapierniczałem. Korzystając z okazji, że na niego czekam, mogę się napić chociaż trochę wody, bo mnie po prostu suszy jak jasna dupa, nie? Jak się szło? Spoko, wiesz co, liczyłem, że mnie wystraszysz gdzieś. A nie, takich rzeczy nie robię, człowieku. Ja coś mogłem zrobić, wiesz, koledze, który już 100 lat chodzi po tych podziemiach, a nikomu to jest po raz pierwszy. Jeszcze wczoraj miał pierwszy w życiu atak klaustrofobii. Tak, nie polecam. Nie polecam, bardzo nieprzyjemne uczucie.
Chyba jestem tu już trzeci dzień. Nie wypiłem nawet łyka piwa, nie? Tylko i wyłącznie woda, nie? Właśnie w tunelu o takiej wysokości jak stąd tutaj do czubka mojej głowy, to czyli ja minus kolana. Przeszliśmy jakieś 200 metrów, z obu nas się leje. Jose jeszcze na sam koniec wyrżnął łysą głową w strop, ale na szczęście nic mu nie pękło, bo akurat tam ma czołówkę. Jakby nie miał, pewnie by pękło. Kurwa, nie łysą, bo masz kręgosłupem coś, a nie... Kręgosłupem walnąłeś, a nie głową? A, no to zwojga w sumie nawet nie wiem co jest lepsze, nie? Albo gorsze. Trochę promieniuje, ale dobra. No i wrócimy sobie inną drogą. Przed nami jest jeszcze pokój o nazwie sauna, który chcemy zobaczyć. Dobra, znowu metro słyszę. No, także tu lecimy w prawo. No i próbujemy dojść do pokoju sauna, a następnie przebić się tutaj jakoś do pokoju, w którym mamy skitrane nasze rzeczy. Lecimy. Możesz spróbować iść po prostu z głową przechyloną w bok. robię, wiesz? No tak jest dość wygodnie. Ramiona bardziej. I mamy w końcu tą małą odnogę, do której chcemy zejść. Na końcu powinien się znajdować całkiem fajny pokój. Ja nie chcę wam pokazywać samych tuneli i mojego tyłka, tylko czasami też jakieś fajne pomieszczenie. No jest to pomieszczenie, w którym ma być tak zarąbiście ciepło, tylko nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że to się ciągle dzieje, czy tak się kiedyś działo, jak rury były nieszczelne. Okay. Fajnie w ogóle widać, jak bardzo pilnie wymagało to wsparcia tutaj. I tu każda skała, jaką widzicie, spójrzcie. Każda skała jest z odciskami muszelek. Normalnie każdy kamień, blok, z którego zostało zbudowane, to są wszystko te, jak to było, amonity. Pokoje, a dokładniej mówiąc galerie, takie jak ta, zostały stworzone przez katafili. Miesiącami oczyszczali oni cały obszar z piachu i rumoszu skalnego, zrzucając go w ślepych odnogach, jak na przykład ta tutaj. Po oczyszczeniu murowano ławki, stoły czy nawet bary oraz dekorowano ściany galerii. Wszystko łączono znoszonym pod ziemię cementem, a wapienne bloki przycinano najzwyklejszymi piłami do drewna. Tak ukończone miejsce zostawało przez twórców podpisywane na ścianie, a po jakimś czasie nanoszone na mapy przez katafili, którzy tworzą i aktualizują plany tych podziemi. No i to jest chyba właśnie to pomieszczenie główne, że tak powiem. Kutasy są po prostu wszędzie, zobaczcie. Nie jest to może najwygodniejsze miejsce na imprezę, a już z pewnością nie na taką na kilkaset osób, bo i takie odbywają się w katakumbach od ponad 100 lat. Pierwsza impreza, o której mówią źródła, miała miejsce 2 kwietnia 1897 roku. Wtedy to odbył się pierwszy koncert w katakumbach dla ponad 100 uczestników. Co ciekawe, zachowała się nawet playlista i dziś wiemy, że grano wtedy marsz pogrzebowy Chopina oraz Danse Macabre Saint-Saënsa, który jest nawiasem mówiąc jednym z moich ulubionych kompozytorów. Posłuchajcie sobie na przykład tego. Dobra, saunę mamy zaliczoną. Nawet nie jestem w stanie określić, czy tu jest cieplej, bo jest tu cieplej, tak jak wszyscy powiedzieli. Czy tu jest cieplej, bo myśmy praktycznie biegli, żeby tutaj dojść. Weszliśmy teraz tu i to tu. Może tu zobaczymy. I tu jest ten główny korytarz. Jedną z okazji, kiedy pod ziemią jednocześnie przebywa najwięcej osób, jest Halloween, zwane tutaj Katalloween. W największych salach pod ziemią odbywają się imprezy nawet na 500 osób. Niektóre z podziemnych eventów są nawet biletowane. Wszystkie takie imprezy organizuje się na dziko, nie tylko w Paryżu, ale w całej okolicy, poprzecinanej śladami dawnego górnictwa. Na przykład w tej miejscowości o niewymawialnej nazwie, 40 km na północ od Paryża, miesiąc temu zorganizowano imprezę Katalloween na 400 do nawet 600 osób. W środku było nagłośnienie, oświetlenie klubowe, stoły, bary z alkoholem, a wstęp kosztował 10 euro. Organizatorzy pomyśleli o wszystkim poza wentylacją, w efekcie czego doszło do zatrucia kilkunastu osób tlenkiem węgla z agregatów. Wielu z tych imprezowiczów musiało być hospitalizowanych. Przy okazji tego wydarzenia władze oczywiście zaklinały się, że zadbają, aby nikt tam już nigdy nie wszedł, co mnie akurat osobiście nie cieszy. No, doszliśmy do studzienki kolejnej. Studzienka bez drabinki, ale zobaczcie, jak głęboko jesteśmy teraz pod ziemią, nie? Ja jeszcze poświecę trochę mocniejszą latarą. O, nad nami jest włas i nawet na rozpórkę nie byłoby możliwości, żeby z niego wyjść. To jest właśnie problem z tym labiryntem, że co z tego, że znajdziesz wyjście na powierzchnię, jak i tak nie możesz nim wyjść.
No nic, idziemy. Zostało nam jakieś 20 minut na dojście punktualnie do miejsca, w którym mamy schowane torby i tak dalej. No i bardzo chcielibyśmy dojść punktualnie, żeby ci, którzy... Tu wracać bez sensu. Idziemy tu i tu. To jest ta sama droga. I bardzo byśmy chcieli po prostu, żeby przyjść punktualnie, żeby oni się nie martwili o nas. No i liczymy na to, że oni też wyjdą punktualnie, gdyż powiedzieli mi, jak nie przyjdziemy punktualnie, to znaczy, że złapała nas policja. My się też musimy oczywiście z tym liczyć. Ale mam nadzieję, że w poniedziałek mają lepsze rzeczy do roboty. Tym bardziej, że jest to Paryż, więc... O kurwa, to ja nie wiem, czy chce mi się to ładować w tą stronę. O kurwa. No i możemy pójść tędy albo zawracać. No i znowu tak jak wczoraj. Mogliśmy pójść 100 metrów przez wodę albo 500 naokoło. No i jakimś cudem będziemy szli tędy chyba. Już zaczyna się ze mnie lać na mapę, nie? Dobra, idziemy. Cholera, to jest tak ślisko, że jakbym miał jakieś sanki i wyciągarkę, to bym się tu po prostu przyciągnął, nie? Ale no nie, to jest chyba przeginka, chociaż tu widzę wchodzą ludzie. Pierdolę się strasznie. Nie idziemy. Teraz będziemy wchodzić na podziemie, na powierzchnię. Tu może chociaż żebym był suchy czy coś. Cofniemy się. Tu jesteśmy. No, cofniemy się w tą stronę i pójdziemy tu normalniejszą drogą. Chyba nawet tą samą drogą, którą weszliśmy, ale to zobaczę dopiero jak się koło tego pojawimy. Znaczy, w ogóle buty, nie? Przyczepność level 0, nie? Tu jeżdżę jak na nartach, nie? Jak tobie tylko chce. No ale na takie rzeczy trzeba uważać. Taka jeszcze ciekawostka a propos baterii. Jesteśmy tutaj już drugi dzień. A ja już widzę, że zabrałem za dużo powerbanków. Bo wcale takiej konsumpcji energii nie mam, bo jadąc tu myślałem, że ja będę cały czas nagrywał. A tu się tak nie da. Jak jesteśmy w większych grupach, to lepiej tej kamery w ogóle nie wyciągać. Czasami po prostu mam dość. Jest wieczorem impreza, przecież nie będę biegał na imprezie z kamerą i nagrywał ludzi, siebie i tak dalej, bo to wiem, że fajnie byłoby z waszej strony zobaczyć, jak wygląda impreza w katakumbach na 30 osób z kinem i tak dalej. No ale to są też rzeczy, których nie mogę pokazać chociażby ze względu na ludzi, którzy tam są ze mną. W każdym razie zużyłem dopiero jedne baterie do czołówki w jeden dzień. Mniej więcej z 3/4 jedną baterię do głównej lampy, która teraz oświetla ten kadr. Telefon, który nagrywa mi pamięć, mam go w ogóle tu fajnie przy tego, który nagrywa mi backup audio. Przez to, że jest cały czas w trybie samolotowym, to ma 80% baterii po 3 dniach. Także w ogóle go nie będę musiał ładować. A jeżeli chodzi o GoPro, to może 5. raz baterie się zmieniają. No ale mam je 4, więc po prostu które się tam ładują w obozie, a któreś mamy teraz ze sobą. No a tą lampę używam tak rzadko, że ja podejrzewam, że do wyjścia nie będę zmieniał jej na to po prostu baterii. Także wziąłem chyba ze 3 kg łącznie baterii, powerbanków i tak dalej. I niepotrzebnie. Tematy podziemnej policji i nielegalnych imprez są ściśle związane. Czasami nawet tak ściśle, że sam nie wiem, co o tym myśleć. Jean-Claude Sarrat od 1979 do 2000 roku był dowódcą podziemnej policji. Ceniono go za jego wiedzę, instynkt i umiar. Jego działania skupiały się na użytkownikach i sprzedawcach narkotyków, wandalach czy kolekcjonerach kości, a nie na stałych bywalcach, których zresztą po tylu latach z pewnością już znał. W związku z jego przejściem na emeryturę w 2000 roku, pan Sarrat, pieszczotliwie zwany przez katafili Papa, został zaproszony na imprezę, którą dla niego zorganizowali w katakumbach. Oczywiście skorzystał z zaproszenia i zamiast mandatów zostawiał podpisy chętnym, a tych było podobno kilkuset. Dziś podziemni gliniarze traktowani są podobno z urazą i pogardą, ale zmuszają katafili do czujności i uwagi, co trochę cywilizuje ten podziemny świat. Tak jak wam wspominałem, są takie miejsca, gdzie po prostu wali ropą, bo ta ropa przesiąka gdzieś tam z powierzchni, coś tam się po prostu wylało. I to jest właśnie takie miejsce, tu od razu wyczułem diesla. Jak widać, on się sączy tam z tamtego narożnika. No i tutaj zanieczyszcza to wszystko, nie będziemy tego wdychać. Jedziemy dalej. Zostało nam jakieś 10 minut na dojście, no i mamy jakieś 15 minut drogi, także niemalże idealnie mi się to wszystko tutaj udało.
Dochodzimy powoli do miejsca, w którym mamy skitrane nasze rzeczy. Tam też czekają nasi znajomi. Mamy do przejścia jeszcze no całkiem spory kawałek, ale po prostu się z nas obu leje, nie? On ma po prostu, Jose jest całe zamoczone. Zresztą pokażemy Cię tu trochę, ile można mnie oglądać. Zobacz, kurwa, nie? Zaliczyłem w łeb uderzenie przed chwilą. No, wszystko napierniczanie. Ze mnie też się po prostu normalnie leje, jak z cebra. Jesteśmy przepoceni. Teoretycznie mógłbym ściągnąć tą bluzę i w samej koszulce, ale mam tu włączony mikrofon, wgrany, wszyty i tak dalej zresztą. I druga rzecz jest też taka, że później będę miał koszulkę, w której śpię brudną, a staram się ją zatrzymać jako czystą, bo tutaj ciągle gdzieś coś się obijam czy coś. No, w każdym razie my idziemy dalej. To będzie chyba o 16, jak się spotkamy, zjemy jakiś obiad, orzechy i batoniki i po prostu będziemy wychodzić i prawdopodobnie jechać na północ Paryża. Tam też są kamieniołomy, katakumby, ale tam też jest mój telefon, no ale to wszystko musimy ogarnąć już na powierzchni, jak będziemy mieli w ogóle ten zasięg telefonu. Także kierujemy się teraz do pokoju, zobaczymy, czy jeszcze coś będzie fajnego na drodze wartego pokazania, no bo nie chcę Was zanudzać kilometrowym tunelem, a mniej więcej tyle mamy jeszcze do przejścia. Jeszcze trochę o tych systemach, te całe katakumby paryskie, to nie jest jeden wielki system, który po prostu jest połączony i tak dalej, to z kilkadziesiąt niezależnych systemów, znaczy niezależnych, niepołączonych ze sobą. My na przykład wczoraj zrobiliśmy tak, że jak wyszliśmy z podziemi gdzieś koło 22, to tak jak byliśmy ubrani w te worki jaskiniowe, w te brudne, przemoczone ciuchy i tak dalej, tak pojechaliśmy metrem, nie wiem, 10 stacji dalej i daliśmy nura w kolejną dziurę. I to samo czeka nas też dzisiaj. Będziemy musieli jakąś studzienką kanalizacyjną na chodniku wyjść. Oczywiście jak najszybciej. Później kupujemy bilety do metra i normalnie brudni, jak mnie teraz właśnie widzicie, spoceni, śmierdzący, wsiadamy do metra. Metro jest w takim stanie, że i tak mu nic już nie zaszkodzi. No i lecimy dalej. Druga alternatywa jest taka, że wynajmujemy sobie hulajnogi, te elektryczne, i na nich sobie pojeździmy. No ale ta alternatywa odpada, dopóki nie odnajdę tego telefonu swojego z powrotem, bo tam mam aplikację i wszystko. Także to jest bardzo fajna rzecz, że tu się po prostu wychodzi z podziemi, wsiada metro, jedzie parę przystanków dalej i się wchodzi do podziemi gdzieś indziej, nie? Łączna długość tych wszystkich katakomb tutaj to jest około 400-500 km, także jest się gdzie zgubić i jest co chodzić. Podejrzewam, że za 10 lat dalej będę tutaj eksplorował całkiem, dalej będę tutaj eksplorował, a nie czuł się jak u siebie. Tu. Fajne graffiti. Ale jeszcze jest taka jedna rzecz, że przez to, bo nie chciałem tutaj zrobić tak, że ja przyjeżdżam i ktoś mnie tutaj oprowadza i mnie oprowadza przez te godziny, ja w ogóle nie patrzę na mapę, nie wiem gdzie jestem i tak dalej, tylko obserwuję. Chciałem to sobie tradycyjnie oczywiście troszeczkę bardziej utrudnić. No, wynika to z tego, że jeżeli ja nawiguję, to ja się tego systemu uczę w tym momencie i przez to po prostu czuję się pewniej i nawet jeżeli tą mapę, bo mam taką zdolność, to jest akurat raczej wrodzone niż nabyte, mam taką zdolność, że jeżeli tą samą mapę zobaczę za rok, to po prostu przez jakieś punkty charakterystyczne i tak dalej, no może nie będę w stanie odtworzyć naszej całej trasy, ale po prostu no ten system już mam jako tak ogarnięty i te miejsca, w których byłem, już mam jako tako zapamiętane, nie? Także niezależnie czy będę tu za rok, za 2 czy 3, to te odcinki, które teraz przeszliśmy, już mam po prostu w jakiś sposób tam wbite do głowy. No ale tak jak mówię, nie jest to rzecz nabyta, jest to rzecz raczej wrodzona, bo od zawsze mnie interesowały mapy. Jak stoję na przystanku, jest jakaś mapa miasta, to po prostu zamiast patrzeć w telefon, staram się patrzeć w mapę, uczyć się topografii tego miasta. Przez to też po Berlinie się tak szybko nauczyłem jeździć, bo tam w sumie jeżdżę już 5 lat i już nie pamiętam, kiedy ostatni raz nawigację używałem. Chyba tylko po to, żeby zobaczyć, gdzie to jest, a później już sobie jadę sam i sam sobie tam dojeżdżam, bo po prostu nie potrzebuję nawigacji. Akurat orientację w terenie mam bardzo dobrą. No zresztą teraz nawiguję już drugie 2 godziny w miejscu, w którym nigdy w życiu nie byłem, na mapie w innym języku, o może w ten sposób, i jak do tej pory idzie nam całkiem spoko. Mamy naprawdę bardzo blisko już do miejsca, w którym śpimy. Idziemy dalej. Strasznie mi się podobają te ich mniejsze graffiti. Co oni mieli tutaj w głowie, że oni to robili, to ja nie wiem, ale szanuję, naprawdę szanuję. No tak jeszcze a propos orientacji w terenie i tak dalej, jesteśmy teraz bardzo blisko miejsca, w którym śpimy. Schodzimy drogę, którą szliśmy wczoraj o 23 z tymi torbami, więc tam w ogóle nie patrzyłem na drogę. Natomiast przez to, że patrzyłem pod nogi, to zapamiętałem, że było właśnie pęknięcie takie, jakie widzicie tutaj. Ono nie jest może jakieś spektakularne i ciekawe, ale bardziej chodzi o to, że jak teraz na nie spojrzałem po, nie wiem, 15 godzinach tak naprawdę od kiedy je widziałem, to od razu mi się wbiło, że tędy przychodziłem i już się czuję jak u siebie, nie? Także to jest tak chyba też po części odpowiedź na te pytania, które tak często pytam, jak ty się w ogóle nie gubisz pod ziemią. Niektóre jaskinie są po prostu prostsze, niektóre jaskinie są trudniejsze, a katakumby to w ogóle, kurde, no trzeba uważać i trzeba mieć naprawdę do tego też głowę. To nie jest tylko mapa, ale to też jest to, że po prostu zapamiętywanie różnych jakichś
punktów orientacyjnych i tak dalej. Myślałem, że bunkier Falkenhagen, po którym też oprowadzam, nawiasem mówiąc. Zresztą filmiki z tego bunkra pokazują się teraz na kanale, bo zaplanowałem premierę 2 albo 3 filmików na kanale właśnie takich krótkich z tego bunkra. W momencie, w którym ja jestem tutaj, także podejrzewam, że dzisiaj poniedziałek, to chyba właśnie się dzisiaj zaczęła jakaś premiera nawet. Czy we wtorek, już nawet nie pamiętam. W każdym razie tamten bunkier jest skomplikowany, ale tam jest tylko 16 400 m2 i tylko 4 piętra, 3,5 piętra i 400 pokoi. A tu jest tego wszystkiego 600 km i ten sam system, w którym my teraz jesteśmy, ma 25, także to w ogóle nie ma porównania, nie? Tam jak się zgubisz, to prędzej czy później wyjdziesz, bo się zdążysz nauczyć w tych parę godzin tego bunkra. A tutaj możesz chodzić i chodzić i chodzić. Zarówno bunkier Falkenhagen, jak i oba kompleksy wojskowe do niego przylegające to temat, którego rozwinięcia możesz się spodziewać na tym kanale w najbliższym czasie. W 2019 roku oprowadziłem tutaj ponad 300 osób, z czego niektórych nawet kilka razy. Może pewnego dnia zabiorę tam i Ciebie, dlatego zapraszam do zapisania się do mojej grupy na Facebooku, gdzie niebawem opublikuję informacje o harmonogramie wyjazdów na 2020 rok. A w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków, jeżeli ten jest pierwszym, na jaki trafiłeś lub trafiłaś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!